Z ostatniej chwili. Zapłonął autobus miejski na warszawskiej dzielnicy Włochy z nocy na 11 kwietnia na 12. Oraz na nową zajezdnię Annopol wjechał pierwszy tramwaj. I Elbląg chce 5 nowych tramwajów. To w dzisiejszym wydaniu FKM. Zapraszam. Witam w kolejnej odsłonie FKM. W dzisiejszym tygodniu dużo się działo. Zacznijmy od pierwszej informacji, która miała miejsce w nocy 12 kwietnia na ulicy Globusowej na warszawskiej dzielnicy Włochy. Autobus linii 189 w kierunku pętli Sadyba zapłonął na przystanku Wałowicka 01. Numer taborowy autobusu to 2029. Marka autobusu, który zapłonął, to Solbus. No bo skąd? Autobus został tak doszczętnie spalony, że nadaje się już tylko do kasacji. Drugą ekscytującą informacją dla mnie jest to, że na nowej zajezdni Annopol były już pierwsze tramwaje. Od 8 kwietnia rozpoczął się remont torowiska na ulicy Świętego Jacka Odrowąża, lecz dzień wcześniej udało się wjechać tramwajem na zajezdnię. Tramwajami linii 1, 3, 4, 25 da się tylko dojechać tylko do ronda Żaba. Dlatego została uruchomiona linia zastępcza Z1, która jeździ z ronda Żaba do metra Brudno z wybranymi kursami do Żerania Wschodniego. Ostatnią informacją w tym wydaniu jest to, że Elbląg chce nowych tramwajów i budowy torów odstawczych. Miasto Elbląg otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych na remont torowisk, zakup 10 nowych tramwajów oraz budowę torów odstawczych. Prezydent ogłosił pierwsze postępowanie przetargowe na przebudowę tramwajowego odcinka trakcyjnego na Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. Projekt obejmuje m.in. przebudowę odcinków sieci tramwajowej oraz budowę torów odstawczych na terenie zajezdni tramwajowej. Kolejne postępowania na wykonanie dokumentacji przetargowej pozostałych odcinków projektu będą ogłaszane w najbliższym czasie. To tyle na dziś w dzisiejszym wydaniu FKM. Do zobaczenia następnym razem.